O, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj przyjechał kolega z taką przyczepą wyprawową Kompas. I zaraz zobaczymy, na razie tu wstrzymujemy ruch. Spokojnie, spokojnie. I zaraz tutaj wjedzie Dodge'em. No, tu jest szeroka brama. Ale to wygląda jak wojskowa jakaś przyczepa. Nie? Jest taka... Robi takie wrażenie. No. Przyczepa terenowa. Coś się... No, złamie się. Dawaj, dawaj! Mocniej musi się złamać, no. Wcześniej dobrze ten... Mocniej, mocniej złamią! Mocniej go złam i wejdzie. Dobra, ciofaj! Ciekawa sprawa, powiem wam. Dobra, tu jest miejsce full, ale czekaj, teraz nie wejdzie tutaj. O, dobra. Zaraz ją zobaczymy sobie od środka. Dobra, tutaj wjechała. O, drzwi. Dobra, jest ok. Stop! Stop. O, producent przyczep. Kompas, cześć. Cześć. Cześć, jeszcze raz. Cześć, cześć. No to pokaż, kto tu będzie opowiadał o tej No przyczepie? myślę, że Darek najlepszy jest. Ja teraz byłem użytkownikiem przez 3 dni na zlocie, więc... No dobra, oj, tutaj są różne rzeczy. To czekaj, ja ci dam mikrofon, to będziesz opowiadał. Ja lubię niespodziewane odcinki. No masz, wiesz. Czekaj, przypnę ci tutaj akuratnie. O, Dobra. subskrybenci Kibelek No. trzeba otworzyć. Tak, tylko te szmatki jeszcze trzeba z góry schować, żeby... kompas. Co to jest, polska produkcja, Kampas. czy nie? Kampas. 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 Aha, a ja I kompas. password. Że Aha. Wiesz co, ogólnie to jest Widzisz. produkcja turecko-austriacka, a my jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę tego, co dystrybutorem na Polskę. Turecko-austriackie. Wiesz co, Turcy w ogóle się wyspecjalizowali, jeśli chodzi o produkcję przyczep i są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o coś takiego. Jest tego coraz więcej w ogóle na rynku. No, ale tak no wygląda na solidną, nie? To duży prześwit, wjeżdża tam, gdzie wjedzie ten, gdzie wjedzie Dodge, nie? I każdy A, tutaj masz taki ten, rozdzielnia. No proszę. No proszę, a tutaj co tu jest? Tlen? Siostro, basen? Nie. Nie, tu masz normalny, Co? to jest hydrometr i plus normalna temperatura, Aha. pojemność baku ogrzewania, czyli diesla, ile mamy diesla i pojemność wody użytkowej, ile mamy wody użytkowej. Dodatkowo fotowoltaikę mamy, 380 W panel na dachu i 2 akumulatory po 100 Ah. Także to taki perpetuum mobile, on jest samowystarczalny, ta przyczepa. Okej, a tu tablet? Tablet do sterowania poszczególnymi obwodami. Możemy sobie leżąc w łóżku włączać, wyłączać poszczególne obwody oświetlenia i jakieś elementy, które służą do funkcjonowania przyczepy. Co? Już ci tam zrobię. Fajnie. Jest siatka, że komary nie zjedzą. Tak, moskitierę Tu mamy. są schowki. Przez 3 dni wystarczyły nam tylko to, co załadowało się z tego, z paneli. Tak? No, byliśmy właściwie na dziko, bo A, bo on ma panele gdzieś tam u góry. Na dachu, tak. Zobaczymy z góry. Zobaczysz na filmie. Jest jeden. Wiesz, tych przyczepach teraz co posprzedawałem, to już klienci sobie drabiny od razu zamawiali na przykład. Aha. Bo też tak było robione, że zamiast fotowoltaiki robili sobie ludzie taras. A to jest po drabince na dachu wchodzili. u góry, tak? I jak jesteś gdzieś nad jeziorem, jakieś drzewa czy coś, to u góry sobie kawkę Aha. pijesz i tak Ale dalej. Co? super, faktycznie.
Czyli tu jest jedno łóżko. Tak, to jest, bo ta wersja może występować z dwoma łóżkami, tutaj z kuchnią wewnętrzną, albo może być wersja z dwoma łóżkami piętrowymi. My jako demówkę kupiliśmy sobie z łóżkiem piętrowym, dlatego że nieraz, wiesz, można z ekipą jechać, więcej osób, tak. a gotuje się i tak na zewnątrz, Albo bo... dzieciaki, nie? Krystiano, to możesz kuchnię od razu otworzyć. Aha, bo kuchnia jest na zewnątrz, tak? Pokazać, jak to wszystko. No, to zależy tam Dobra, właśnie. to chodźmy, zobaczymy, co będzie gotował tutaj Krystian. To, co jest na zewnątrz, często jest tak, że ludzie podchodzili do nas i właśnie pytali, mówią, a co jak pada deszcz czy coś. Wszystko zależy, czego tak naprawdę w życiu potrzebujesz. Jeżeli chciałbyś szybko, fajnie sobie coś pogotować, no to... Okej? O, tak. To, I gotowałeś coś na zlocie? tak, na zlocie gotowałem, sobie tutaj odpaliłem. A tutaj mogą Ale być... ekstra. Ty, no ale tutaj jest taki daszek. Tak, nie? No. spokojnie przy deszczu, to musiałoby naprawdę mocno zaciągać. No. Tu też mamy oświetlenie tego, jakbyśmy chcieli wieczorem gotować, co masz bakisty dość dużej pojemności, tam może sobie pochować naczynka, nie naczynka. Ekspres do kawy, właśnie robiliśmy kawkę na nim. No, ekspres do kawy mamy, naczynia takie turystyczne, żeby to można było łatwo, płyta grillowa do palnika gazowego. No i tu mamy też niezliczoną ilość, jak to nazywam, bakis różnych, czyli takie podstawowe schowki do funkcjonowania. To trzeba powiedzieć, że jeszcze te wszystkie osłony te są naprawdę idiotoodporne. To jest, ta przyczepa jest po 2 targach, po kilku prezentacjach i jej nic się nie dzieje. Gdzie po jednych targach producenci tych takich przyczep, nazwijmy to tych cywilnych, ja to nazywam, to takie drzwiczki, zamki to już połowa Tak, do wymiany są. możliwe No tu nie ma co. No, A, tu, tutaj są jakieś gniazdka, tu jest 12. tak. Tak, żeby do wszystkiego było zawsze dojście. Łatwy dostęp, jakby coś się zapchało do zlewu też, pyk, pyk. Jest zlew. I pewnie Tak. jakiś jest tak na brudną wodę, tak? Tak, do tego są Pojemnik? zbiorniki przenośne, tak, w przyczepach kempingowych, czyli mamy 2 zbiorniki po 25 litrów. Możemy ją podpiąć w te miejsce, czyli pod umywalkę, pod zlewozmywak, albo pod, jak ktoś korzysta z łazienki, czyli bierze Aha, prysznic, pod okej. prysznic podpinamy wtedy taki zbiornik. Czyli nie, że w glebę? Nie. Nie, jak są, Przyznaj się, Krystian. wiesz co, są firmy w Polsce, które sprzedają 3, a nawet 4 w jednym i biodegradowalne płyny. Aha. Czyli na przykład ty myjesz sobie tym naczynia, ty możesz wziąć to jako szampon wykorzystać albo rzecz do prania. Są takie 3 w Aha. jednym, one są biodegradowalne, czyli de facto tylko resztki z jedzenia wyrzucasz Aha. na zewnątrz. No takie sobie gdzieś w lesie, No to, tak, to tak, komu to tak, zaszkodzi? tak. No. Przyjdzie sobie jakiś tam i zje jakiś No tak, no i tak. zje. No to może być na przykład, jeżeli bierzesz kuchnię wewnętrzną, to tu może być bagażnik. Aha. Czyli wiesz, tu jest jakiś wózek z dziećmi, jedziesz, chcesz sobie coś można poskładać. Sobie jakoś skonfigurować. Można skonfigurować tutaj normalnie jako tutaj też bagażnik. Okej, dobra, to patrzymy co tam jest dalej. Chcesz czyścioszkę, to po drugiej stronie... To otwórz tam. To są takie proste gadżety, które zawsze dajemy na wyposażeniu standardowym. Tu dlatego jest taki stolik i z drugiej strony jest identyczny. Tu akurat, bo mamy wyjście na 220 V, bo mamy przetwornicę, mam i jeżeli fotowoltaika doładuje akumulator, to tutaj mamy gniazdko, jakąś komórkę naładować sobie, czy laptopa, komputer, jak chcesz Okej, popracować, no faktycznie. to sobie tutaj możesz doładować to. No a tu jak chcesz zobaczyć, to akurat ten system z inwenterem, to dość takim przyjemnym miejscu pożytecznym. Tutaj mamy inwentera, widzisz, załączonego. Akurat tu założyłem taki, żeby naładować laptopy, naładować komórki. Tu jest 1000 W ciągłego poboru, około 1800 chwilowego. No, dodatkowo, wiesz, bakisty. Wszędzie mamy miejsca na jakieś półeczki. Jest tego naprawdę dość dużo i spokojnie można się pomieścić. Tu jakiś przedłużacz. No, ta przyczepa wyposażona też jest w klimatyzację. Tylko klima, no ze względu na pobór mocy, no to tylko przy zasilaniu stałym, bo ona tak nie Ale ten. tutaj fajnie jest jasno bardzo. Tak, tu mamy tu jest duże okno, duże prześwietlenie. Standardowo wszystkie okna zawsze mają roletę, czyli mamy zasłaniane. Ja sobie tu wsiądę. O. Nie, no i elegancko. I to się też rozkłada jakoś tak, że można później z tego siedzieć, się robi nam duży stół. Czyli to obchodzi na dół? Tak, to na prąd mamy automatycznie opuszczany. Aha. Robi nam się łóżko 1,60 m na 2 metry. Oprócz do 2 metry minus 100, ale to 1,95 m spokojnie ktoś się wyśpi. Wszystkie okna moskitiery, czyli jeżeli chcesz otworzyć i przywietrzyć sobie przyczepę, to każde okno pyk, mamy moskiterę. A jak nie sobie moskitery, idzie spać. Ogólnie jak zasłonisz wszystko, to tu masz ciemnie. Masz ciemnie po prostu w tej przyczepie. Okna wszystkie otwierane, górne okno też oczywiście otwierane. Jak chcesz zrobić szybki przewiew, to sobie pyk, pyk i okienko.
idzie do góry. I już mamy także. Ekstra. Przyczepa nam się dosłownie 10 minut i przed pójściem spać nie musi mieć klimatyzacji, ona się cała przewieje. O, i teraz widać co tu jest. Aha, i tutaj jest faktycznie solar. Tu jest solar, tu są jakieś halogeny jeszcze na zewnątrz. Tak, projektory takie, że możesz sobie oświetlić cały tył. Jak, czy I jak tam jest z boku jeszcze jest roleta. Tak, mamy roletę i dodatkowo ta roleta jest oświetlana, czyli jeszcze taka fajna LEDowe oświetlenie. Głównie używaliśmy jak byliśmy na kempingu, bo fajnie daje. No i tu masz łazieneczkę, która jest dla nawet postawnego mężczyzny wystarczy, żeby się umyć. A jak ktoś chce, oczywiście jest też toaleta. Tu jest toaleta chemiczna. Prysznic sobie możesz wziąć, toaletę potem przestawiasz, wsuwasz ją pod ten. A jest tak jak w Turcji, że bidet jeszcze od razu nie ma. Nie. Kurczę, to Turcy nie zadbali o takie, że... Czekaj, a to jak otworzyć? Pociągnąć. Tak, dokładnie. To Aha, są nasze okej. aspekty. To takie półeczki porobione, żeby No jakieś tak, ale fajne. chemię i tak dalej. To się podnosi, wsuwa, wtedy sobie prysznic bierzesz. No i oczywiście na wyposażenie mamy też lodówkę. To jest zabezpieczone, żeby w czasie drogi wiesz, nie otworzyło się, nie przywaliło. Tak. także ja No teraz to to fajna otworzyłem. sprawa. No. Lodóweczka się najbardziej przydawała, ona jedyna pracowała No, przez cały czas, a wiesz, jeszcze prądu było... 90 litrów, do tego zamrażalni, także spokojnie wystarcza na takie, jak się jedzie na kilka osób, nawet ona na 4-5 dni wystarczało. No, to są takie... No spora jest ta przyczepa. I co, ona jest jakby jedyna na razie w Polsce? Tak, jedyna w Polsce. Ten model jest jedyny, a będziemy mieli w czerwcu kolejne dostawy już do klientów docelowych, ale model większą. Jeszcze będziemy większe teraz dostarczać. Aha. Czyli klienci już zakupili, już są przygotowane do transportu i niedługo będziemy już w Polsce. Okej, bo jakim autem można coś takiego ciągnąć? Wiesz co, ta przyczepa ma masy własnej 1300, a DMC możemy robić 1350, 1400, 1500. Ta jest zarejestrowana na 1500 dopuszczalnej masy całkowitej. Ponieważ tu dochodzi fotowoltaika, klimatyzacja, lodówka, to samo te doposażenie to jest około 100 kg. No i tak zrobiłem, żeby to było około 100 kg ładowności. Ale można ją zarejestrować również na przykład 1400, tak jak się rysuje przyczepy. Czyli z minimalną ładownością jakieś 50 kg, czyli wtedy wszystkie, załadunek cały odbywa się w samochodzie. Czyli rzeczy, które wieziesz sobie. Co? No, z tej strony możemy przejść, jeszcze są fajne rzeczy, bo tam mamy prysznic zewnętrzny, czyli jeżeli jesteś podgrzejesz sobie wodę na przykład, to możesz sobie... No. A powiedz mi, gdzie ta przyczepa stacjonuje, jakby ktoś chciał Bytom, zostać? Śląsk. Aha. Aczkolwiek Bytom. my jesteśmy bardzo często, jakby forma sprzedaży jest bardziej na indywidualnym doradztwie dla klienta, także najczęściej się to odbywa, że gdzieś idziemy, korzystamy z jakichś miejsc takich, gdzie ta przyczepa powinna być, czyli jak jakimś jeziorem i tak dalej. No, tu mamy tak, mamy prysznic zewnętrzny, jeżeli chcemy się wykąpać. Do tego klient może sobie domówić zasłonę taką, że nie będzie go widać. Mamy wlew wody zwykły, czyli tak zwany wlew z konewki albo ze szlaucha, czyli 100 litrów zbiornik nam się momentalnie napełni. Druga możliwość, jeżeli jesteśmy na polu kempingowym pod domem, możemy zrobić na szybko złączkę. To jest z regulatorem ciśnienia, czyli podpinasz sobie, to co zużyjesz, to od razu możesz sobie... Aha. No i podpięcie, jeżeli jesteś na polu kempingowym, czy tam w domu chcesz doładować akumulatory, bo jest ciemno, to na przykład podłączasz sobie i tu od razu jest też regulator, ładowarka akumulatorów też podpięta pod to. Jeżeli solary nie dobiły, to tutaj się doładuje przez prąd. Co? Ekstra. No ale teraz jak słońce grzeje, to myślę, że spokojnie takie solary. Nie, no teraz to jest perpetuum mobile, to naprawdę nie trzeba w ogóle doładowywać, nie ma sensu. I tu mamy ten wypust tej wody z prysznica. No, jeżeli się wykąpiesz albo z umywalki, to też podłączamy zbiornik, no i tutaj sobie... Okej, czy jakąś beczkę nawet można chyba. nie? Tak, to Postawić? jest dowolność, to naprawdę, tu można... Okej, są jakieś tam łapki, tak, żeby to Tak, to... rozstawić. No ta jest akurat na zawieszeniu tak zwanym wleczonym, to się mówi, albo oś skrętna, ale również jeżeli klient będzie chciał, to możemy robić niezależne wahaczowe zawieszenie. Aczkolwiek wbrew pozorom ono też odejmuje prześwitu te niezależne zawieszenie, co? Na osi wleczone, czyli skrętnej, tak naprawdę troszeczkę większy prześwit uzyskujemy. Więc może przy pokonywaniu jakichś nierówności są jakieś wartości dodane, ale to niewiele. To jest ale bardzo to fajne koło podporowe, bo jest od wielkie, razu z pokazaniem nacisku na oś, czy na hak, co? No. No i tu mamy... Krystian chyba zamknął bak... O, wszystkiego zamykałem. O, tutaj widzisz. Ale kanister jest ten. Tak, tu mamy, widzisz, tu mamy bakisty, to są te zbiorniki na szarą wodę, wężyki do podciągania, do opuszczania podpór. No, a ten karnister pełni nam rolę do ogrzewania i do ciepłej wody. To jest zbiornik na diesel, co? Ale fajnie. Otwierałem.
nie do tego. Tak Nie do ten. A ogrzewałeś się, czy nie? Za ciepło. Krystian nie, ale ja byłem na nartach w tym Pełny, roku dieselek. przy minus 10. Sprawdzę. Organoleptycznie. Zapałek. Zapałek, no. Ja byłem przy minus 10, byliśmy na kilka dni na nartach i rewelka. Webasto to jest 3,5 cm pianki X-Pur. Plus, no, Czyli całą zimę można, znaczy cały sezon spokojnie można teoretycznie. tak, w przyczepie mieszkać, żyć. No i na takie 3-4 dni bycia na nartach przy temperaturach od minus 8, wiadomo, w dzień było tak koło zera, no to poszło mi koło 3 litrów diesla, 4 litrów, bo ona jak się dogrzeje, to jak termos trzyma. To jest bardzo, to jest grube ścianki. No i jeszcze co, ta przyczepa jest na konstrukcji. Czyli my piankę, tą X-Pur, w tych miejscach jest konstrukcja też stalowa. Czyli nie jest to tylko tak jak w tradycyjnych przyczepach sklejenie ścianek i profil obudowywujący i ściany sklejone na silikon, tylko tutaj, czy tam na jakiś odpowiedni klej montażowy oczywiście, tylko tutaj to jest w konstrukcję wspawane, znaczy wszczepione, tak? Aha. Żeby ona przy pokonywaniu tych nierówności no nie rozleciała nam się, że dojedziemy tylko z podwoziem. No. A powiedz mi, ile kosztuje takie coś? Ta cena bazowa to jest około 150 000 złotych brutto. Do tej ceny bazowej trzeba dodać, jeżeli doposażenie. Doposażenie to jest na przykład właśnie lodówka, ogrzewanie, roleta, bo tutaj jest dowolność. Klient może to zamówić, a nie czyli musi. masz jakiś katalog tam, który Tak, możemy tak. tam... Mamy wtedy poszczególne pozycje. Klient płaci za cenę bazową, jeżeli chce, a jeżeli chce, żebyśmy mu doposażyli w solary, to domawiamy solary, jeżeli chce lodówkę, to lodówkę. Także tutaj ma dowolność klient. Ale i tak nie opłaca mu się za bardzo brać tego, jakby to powiedzieć, bez doposażenia, Masz coś takiego, aha. bo u nas w tej samej cenie, co by musiał kupić, to już ma z montażem. Więc Tak, o, taka fajna, żółta. A, i tu jeszcze koło zapasowe Tak, to może jest być. tego taki. do leżenia. Już taka leżanka, gdzie na górze Aha. możesz załadować to jest sobie. takie coś typu teardrop amerykański, czy tam w latach 60. zapoczątkowane. Taka mała przyczepka do Aha, no fajna też coś takiego. Ile taka mała kosztuje? około 60 000 złotych plus To jest ta, 60. przy której jesteśmy. Nie, to jest model to 450. to jest Teraz to mamy z podnoszonym dachem. Bardzo fajna, bo jeszcze mamy pop-upa. Ona bardzo fajnie się właśnie z jeepami, z takimi samochodami, trochę mniejszymi niż właśnie Ram sprawuje. No tak z wyglądu fajnie wygląda właśnie. No, coś, No, a to w innej kolorystyce ten nasz Kampas. coś innego, 550. I tu jest miejsce jeszcze na bagażniki rowerowe, co? Jeżeli nie masz Aha. pick-upa, masz cuwa jakiegoś, to tutaj montujemy stule bagażniki i możesz 2 albo rozszerzenie na 4 Aha, bagażniki. ale tu wtedy coś musisz tutaj, Nie, Czy nic, nie? tak. To są otwory pasujące identycznie do bagażników w tule. Tu wiercić dziurę, wiercić dziurę, wiercić dziurę. One Aha. są oryginalnie już za ślepkami, bo to są bagażniki typowo pod kampery przygotowane. no. Oczywiście jak zamówisz u nas, to my to zamontujemy, ale gdybyś sobie nie zamontował, a chciał się potem chciałbyś to domontować, także to tylko To też przewiercenie można dziury, przykręcenie, skręcenie i to wszystko. Bo sama ta płyta ma sobie już nośność. Nie musisz, wiesz, nie wpracowujemy ekstra czegoś, jak nie zamówisz bagażnika, także tutaj Okej, nie tracisz okej, na okej. wartości. No. Jeszcze jest Kampas. najszersza, to jest największa, 650. Ona tu wygląda niepozornie, ale jest naprawdę jeszcze dłuższa o metr od tej. W końcu będzie z podnoszonym dachem? Ta nie, Ta ta nie, ta nie musi. 650 nie. I tu jest opis, co do czego możesz dołączyć. Ta 650 ma to, że ma zawsze kuchnię wewnętrzną. Tam jest już miejsce wygospodarowane pod kuchnię i zamiast piętrowego łóżka to też montujemy na przykład stolik i 2 pojedyncze siedzenia, czyli robimy taką strefę właśnie dla takich, co pracują zdalnie, czyli my to nazywamy, że żona może sobie leżeć w łóżeczku, a my pracujemy, zarabiamy pieniądze przy stoliku i do tego jeszcze jest kuchnia, co? Czyli de facto nie musisz wychodzić. No teraz jeden z klientów, który będzie odbierał, pierwsze co ta przyczepa od razu jedzie na Skandynawię, bo jest turoperatorem, który obsługuje rynki skandynawskie i pierwsze co mówi, on ją bierze na testy, jedzie na Skandynawię, tą największą. Także zobaczymy. Nie, no bo fajnie to wygląda. No kosztuje też swoje, ale robi wrażenie ta przyczepka. Już szkoda, że nie jesteś bliżej, bo bym chętnie na testy ją sobie wziął. No teraz będzie jechała w lipcu, też jak i osoba, która tam gdzieś tam na Instagramach dość aktywnie działa, to właśnie chciała sobie, chce ją kupić, ale też zarazem chce sobie ją chwilę przetestować. No dokładnie, wiadomo, że każdy by tak chciał zobaczyć, jak to się sprawuje. No powiem Ci tak, wjeżdżałem na hołdy na Śląsku, bo tam taki kolega organizuje dużo
znaczy takich, jak to nazwać, takie eventy offroadowe. No i poprosił mnie, żeby przyjechać, żeby klientom też pokazać. No to dzień wcześniej mówię, pojadę sprawdzić, ja przejadę, żeby nie było. Ale przyjechałem, wiesz, Dodge swoje tam, wiesz, też nie jest słabe auto. Także z tą przyczepą przetargałem no to do po hołdach. rama to idealny No. zestaw. No my sobie, wiesz, rowerki na ten dajemy na pakę, graty na pakę, a reszta do środka. A który to jest ten rok? 2,17. Na 17. No, ładne. Czekaj, zobaczę. Ponad 100 już 5, 7. przejechał. 70 tysięcy miał, jak go kupiłem, a teraz już ponad 100 ma. Ja miałem kiedyś rama, ale 2004, jak dobrze pamiętam. Tylko to taki golasek jest, co? No bo ja tak Aha. przeważnie kupuję auta, bo ja tak, no mało mam. No, ale Tak. fajnie ten. To jest 6-osobowy, co? No. 5-7 chemii, 6-osobowy. No Mogę tu też tył tak, zobaczyć? jasne. O, ale tutaj to jest dużo miejsca, faktycznie. Jest dużo większa ta kabina, widać niż to jest ten, wcześniej, tak, nie? to jest ten, To jest... tu jest pełno miejsca na jakieś, widzisz, jak to jest techniczne auto, to wszystko tu mamy, nie trzeba bagażnika, wszystko tu trzymam. No, to ja miałem jakąś krótszą kabinę, Tak, wiesz? tak, miałeś te Chyba, no. Ale wtedy jak ty masz krótszą kabinę, to możesz mieć pakę dłuższą. Ty, a masz tu Isofixy też? Właśnie, tutaj Chyba tu są były, mi się dwa. wydaje. Tak, A. są. Są dwa, no. No, już może kiedyś wrócę też do Dodge'a. Nie, bardzo zacny samochód. Wiesz co, poruszałem się na co dzień jako daily carem też Camaro przez ostatnie lata. Jak się przesiadłem na pick-upa, to już teraz do tamtego auta nie wracam. Ten No. auto jest dla mnie rzeczywiście robi, frajdę. Ostatnio byliśmy teraz w Bieszczadach na wyjeździe z przyczepą też, ją trochę przetestować i zobaczyć. No i pick-upem żeśmy się wybrali w górki, no to pozostało trochę pamiątek. Trochę nam poschodziło, tak, no ale to po właśnie. przekorach, po wszystkim się przejechało, no ale po to auto jest. No. No i właśnie zderzaczek, żeśmy troszeczkę, jakby to powiedzieć, poprzestawiali. Także pamiątka po Bieszczadach. No, fajna tablica SRS. 8 RS8. No. I chyba nie jeden właściciel Audi by chciał odkupić. Okej, o. Kampas. I tu jest na Ciebie namiar, Tak, w razie czego jak dokładnie. ktoś by był zainteresowany, to... Tak, 4 modele przyczep do wyboru. Jeżeli ktoś nie ma prawa jazdy kategorii E, to model tam 400, 450, spokojnie, nawet z dużymi suwami się łapie. A jak ktoś ma kategorię E, no to ten model albo model większy. No mam klientów, którzy na szybko teraz robią prawo jazdy kategorii E, bo po pierwsze chcą już kupić i mówią, no dopóki nie będą mieli prawka, to ten klient, który chce kupić i przetestować, no to dzisiaj mam egzamin. Wtorek dzisiaj, to dzisiaj miał egzamin. Także dostanę SMS-a, albo nie dostanę. Albo się przyzna, albo się nie przyzna. No, to będziemy, No, jakieś zrobiłem C+E, więc w razie czego mam prawko, No, ale... tu same E wystarczy. To jest No. 15 godzin kursu, czyli jazdy bez teorii i tylko egzamin. Czyli de facto moim zdaniem się lepiej opłaca niż ten dodatkowy B96. Gdzie idziesz na sam egzamin, nie robisz 15 godzin kursu, ale kosztuje Cię to egzamin tyle samo, a dostajesz tylko wtedy możliwość jazdy z przyczepą powyżej 750 kg do 4250 zestaw. No a tu już masz pełne No B tak, plus no E. i to się przydaje, bo później manewrowanie z przyczepą, nie? Czy cofanie, czy coś, to już... Ja Ci powiem tak, ja mam wypożyczalnię przyczep i z Dłużycami, ze wszystkim jeździłem, Aha. z dużymi przyczepami, ale to, że poćwiczyłem sobie te 15 godzin, no, Zawsze coś. Zawsze Ci nawet ten instruktor coś podpowie, bo tak, no to jesteś samoukiem, a tak zawsze coś Ci podpowie jeszcze. Nie, no ja sobie chwalę, mówię, też zrobiłem, bo miałem kiedyś mana i mówię, a może kiedyś będę też, bo miałem taką z tą, nie? Z paką, ale mówię, może kiedyś jakaś naczepa, może coś, o. No, fajnie to się prezentuje. Masywne, toporne, dużo rzeczy naprawdę odpornych na takie zniszczenia, które nieraz mogą wystąpić. Tutaj jak będziecie mieli jakieś pytania czy coś, to zadawajcie w komentarzach, to na pewno tutaj już będziesz zaglądał też na kanał. A to co to jest? To jest do wyciągania i opuszczenia Aha. rolety. To w takim miejscu. Tu też właśnie mamy to podświetlenie. Wieczorkiem, jedno z najbardziej świateł, z których się korzysta, bo wieczorkiem bardzo fajnie jest siedzieć tylko przy tym, przyczepa jest pogaszona, także tutaj mamy fajnie no nawet taka prosta rzecz, jak gdzieś w nocy wracasz, ale na przykład pyk, nawet stopień, zobacz sobie mamy. A tu masz strefy też. No.
A, No, bo tutaj i tak, jest to sterowanie, Możesz tak? sobie strefy, na przykład tam podłoga jest, nie? Czy tam to jest właśnie O, ja lubię takie bajery. No, poczekaj, chyba go Przestało zablokowałem. działać. Nie, wiesz co, bo jak włożyłem go, chyba jest zablokowany. O, tak, i teraz tam na dole możemy to wyłączyć całkowicie i... Poczekaj, posłuchasz mnie, czy nie? O, działa. No to No. czasami musi tam. To jest wygodne, jak leżysz w łóżku. Rzeczywiście, albo jesteś poza No. tym, ktoś wchodzi do tego, żeby po ćmoku nie otwierać sobie, możesz cyknąć i od razu światło masz w środku, nie? No i Opuszczasz też stolik, jakby była taka konieczność, też albo tam na dole. Widzisz, tu mamy przycisk, pyk Stolik i w tej chwili. już sobie. Aha, o właśnie, to jest ciekawe. Trochę powoli, ale fajnie, bo wtedy dopasowujesz wysokość do tych bocznych ław, kładziesz je na środku i tu jest naprawdę łoże małżeńskie. No, albo teraz do góry. No. Bardzo prosty, ale zarazem bardzo fajny system Ergen-Bessiera do ogrzewania przyczepy i do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Mamy tak, że jeżeli jest zima, ogrzewając przyczepę, ogrzewasz w tym czasie boiler 9-litrowy z wodą i przez powietrze, które ogrzewa Ci przyczepę. Jeżeli jest lato, a chciałbyś ciepłą wodę, prostym przełącznikiem wyrzucasz ciepłe powietrze na zewnątrz i podgrzewasz sobie tylko wodę. Aha. Bezproblemowe, naprawdę bezawaryjne urządzenie, bardzo proste, a sam Ergen-Bessier bardzo fajnie się sprawuje z fajnymi różnymi ustawieniami. Możesz sobie godziny, strefy czasowe ustawiać, temperaturę ustawiać. Także ja tylko jak byliśmy w zimie na nartach gdzieś, to ustawiam temperaturę tam 19 stopni, żeby bezwładność nie była taka, że mi się dogrzeje przyczepa do 24, tak. ustawiam sobie 19 czy 18, zapominam. 4 dni nie dotykam, tego nie ruszam. Po nartach sobie przychodzę do ciepełka, przebieram się i tyle. Super, super, fajnie to wygląda. No oczywiście też jest jakiś taki bezpieczny switch, który odłącza Ci całkowicie cały prąd, co coś by się działo, jakby coś, to jest bezpieczny, pyk jednym. Też wyłączniki, jakieś tam esy, które też możemy pyk wyłączyć, niektóre tam obwody, które gdzieś tam mogą być na coś narażone. Także na grubo. proste rozwiązania, ale tutaj mi się bardzo to podoba. Do wszystkiego dostęp, wszystko widzisz. Tutaj respirator. Jakby kogoś ten. No jak to, teraz widzę, że że podobny kolor do Fatboya by pasował. No. Na pace, nie? No. I cena podobna. Nie no, trochę tańszy. Ale nie pociągniesz. No. Nie dasz rady. Ale tu na pakę jak jeździłem, to musiałem rozkładać, nie? Bo mi się cały nie. Tak, bo to nie, mieścił, 1,70 m to Są ma. jeszcze takie kosze, wiesz, że można tu No. taki koszyk do. Był facet na zlocie, który oferował taką Wciągarkę do motocykli. Tak? No, przypinasz, ściągasz. A bo czekaj, to było teraz w Wielczu, tak? Czy ten Tak, zlot? Tak, 3 dni tam siedziałem od piątku do niedzieli. Fajnie było. Już dużo było ramów? I Tak, tylko Dodge Ramy, czy oczywiście. jakieś inne? Dodge Ramy, ale też te, które są vanami, nie? Bo tam były też seria vanów, która się nazywała Ram i te starsze modele też miały wjazd. Ale Aha. poza tym nikt, tam chłopaki nam, wiesz, w samochodach amerykańskich próbowali, to Nie? A to kurczę. odsyłaj. No bo na Muchowcu jest to co było też tutaj Tak, 2 tygodnie będzie. Czy za 2 u Was zawsze było w Oławie, czy gdzie to było? Nie, W gdzie? Bielawie, Nie, tak, czy nie. Amerykan coś tam. Aha, w Katowicach tam. To teraz jest na Muchowcu drugi rok, a wcześniej było gdzieś tu u Was, Dolnośląskie. Tutaj we Wrocławiu. No. Ta American Carsmania, Carsmania, no tak, dokładnie, tak, to tak, teraz tak, u No, nas. a wiesz, u Marcina jest, znaczy organizuje zlot w Łebie. Może się wybierzesz. No, ale właśnie ktoś do mnie pisał właśnie o tym, że jakieś przyczepy, jakieś coś takiego rzeczy. Muszę zobaczyć później. No. To nie wiem. Jakieś wyprawowe właśnie rzeczy. No teraz ten, Lublin zaczął produkować też takie teardropy, bo zaczęły się robić popularne te właśnie łezki, ja to nazywam, tak? Czyli te, które mają najmniejszy model. No to jako takie wyprawówki to robią, no ale no... No bo to najgorzej zawsze jest, że nie, jak to ciągnąć, jak to się zachowuje auto, nie? Wiesz co, jest wielu klientów na przykład, którzy do tej pory podróżowało z namiotami, ale zmieniają już desynacje, na przykład są bardziej Skandynawię zwiedzać i tak dalej. No i okazuje się w tych namiotach, nawet tych wyprawowych, no jednak
kwestia różnicy temperatur i tak dalej, tam w środku ta woda, jak oni mi podali, leci. Na przykład mam klienta, który tam w tamtym roku już ją oglądał, przyjechał z Niemiec specjalnie, który był pojechał na 3 tygodnie do Norwegii, 2 tygodnie leżał pod tym. Leżał pod tym namiotem i lało, 2 tygodnie lało. No, On myślał, że tam to jest, dostanie wiesz. czegoś, a wiesz, przy ciebie to by sobie usiadł, to co możesz, wiesz, coś pogotować, Tak, coś porobić, a mówi pod tym namiotem to po prostu myślę, że go krew zaleje. Jest fajne, jak najbardziej, jak jedzie na Albanię, Chorwację i tak dalej, to jest okej. No ale jeżeli jedziesz już na Skandynawię, no to już zaczyna się robić różnie, co? No. No super, no. Fajnie było zobaczyć. To jak będziesz miał jakieś inne modele, to zapraszam Cię tutaj. No, i... no jak teraz w czerwcu zamówię, to mi tak mniej więcej 2 miesiące mi ten model No. robią, co? I to wtedy był ten zgrabniejszy, co? Jak Ten będziesz miał dużo czasu, to przywieź to zrobimy to testy ekstremalne. Czy przeżyje wyjazd ze mną taka przyczepa? Wiesz co, przy powolnym poruszaniu się nie ma problemu, wiadomo jak pojedziesz prędkością. Nie, no żartuję, no to też trzeba, wiadomo, trzeba zachowywać wszystko do... Jeszcze tylko to zobaczę tą wodę. No, to miło było poznać. Ciebie to już znam. Ale dobrze, jak dobrze No. się poznają razem. Dobrze się było widać, to trzymajcie się i tam, Lecimy. No. no, na razie. widzów, trzymajcie się, hej. Hej. Sobie już tam rzucasz, nie? No, powiem wam fajnie, taka dzisiaj akcja trochę spontaniczna. No, Krystian dał znać, że właśnie będzie tutaj w okolicy z tą przyczepą. O, spoko, wolna droga. No, szkoda, że Grzesia, że Łysego nie ma. Łysy jest też fanem przyczep. No ale to na filmie zobaczy, o. Faktycznie. O, witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek z przyczepą. Grzesiu nie oglądał, ale mam nadzieję, że już oglądał przynajmniej w tym, bo rewelacyjna przyczepa. Nie? Kempingowa. No Jak kempingowa. No ale to... To ci mówiłem, no ale to dzisiaj. A, to dzisiaj. To dzisiaj. To dziś jest ten dzień. Dziś jest ten dzień. Dziś jest ten dzień, a dzisiaj jeszcze przyszły paczki różniste. I tak, gratuluję też wczorajszym wygranym w konkursie z wjazdówkami z Łeby. Teraz będę, kolejny raz to będę wybierał po prostu takie jakieś fajne komentarze też, które tam mi się spodobają. Że widać, że ktoś chce, bo tam ktoś napisał, że nie ma funduszy, ale chciałby bilet. Nie, to myślę, że i tam jakaś jeszcze do tego wierszyk. Pierwszy. Podobając się, siadaj tu, klapnij sobie. Ja już wychodzę. Ten to wychodzi, no, cały czas wychodzi. No. Ja wiem, że ty wychodzisz, tak czasami cały dzień wychodzisz i coś mi gadasz. O, zobacz, a to wczoraj od Jatu dostałem. Wczoraj... Wiesz? No, Patrz tu. ty, Ale tu. faktycznie, ja dziękuję, ale... Wczoraj polowałem w nocy, bo tak 23, wyszedłem polować na ślimaki. Magnes. No. Nie no, ekstra. Co to tam? Maciek. Puka, Maciek puka. ja No. wczoraj- Zobacz, czekaj, teraz jest najważniejsze, bo to jest paczka. Co to jest? Uwaga, A, uwaga. naszyweczki. Tutaj firma Naszywki nie do zdarcia zrobili, niech ma, różowe w tym roku będą. Wow. Zobaczcie, takiej pięknej urody naszywki. Bike Week Weba, tam być trzeba. 224, 14 edycja. No i koło sterowe, bo w tym roku takie, żeby się coś różniło, bo jest też koło sterowe na znaczku i jest na tym. I jest na naszywce. Nie? To będzie... Bardzo ładna naszywka. No, jest tych naszywek. Na szyję sobie. O. Na szyję. No i to będzie taka naszywka, będzie w pakiecie. Jak jesteś kierowcą albo chcesz sobie kupić bilet z pakietem, no to najwygodniej kupić po prostu bilet kierowcy i A piechur? bilet piechura. Piechur będzie chciał kupić, No, to no to 3 dychy zapłaci. O, no to musisz Ceny- mówić. Musi kosztować. A teraz czekaj, bo jeszcze duża paczka, ale jeszcze wam coś chciałem powiedzieć, bo zobacz, dostałem tutaj różne zdjęcia. Dostaję różne maile. Ja niektórych po prostu zapominam czasami dodawać i tutaj czekajcie, dostałem, ja wam tutaj puszczę to O. w tle. 125. WSK. Widziałeś? Na razie koło widzę.
Była za 9000, ale już się sprzedała. Czujesz to, jak się teraz WS-ki sprzedają? PZL Świdnik. Z takim Sprzedała się, dziobem. bo pewnie zarejestrowana, tak? Ja nie wiem, czy zaraz... Z dokumentami. A to teraz nie problem, dokumenty. No tak, no ale nie Tylko musisz czas, szukać. nie? Czas No szukasz, właśnie. wiadomo. A tak to wsiadasz i jedziesz, nie? I śmigasz, o patrz, klakson nawet działa. No to z klakson to już z 1000 więcej. I światło. I patrz, i długie. Posłuchaj jak chodzi. No. Teraz uwaga, przygazówka będzie. No dobra, koniec tej WS-ki. Ale tu jeszcze Wam pokażę zdjęcia. Zobacz, zdjęcia rama. Rama jest do jakiegoś Triumfa. Może ktoś rozpozna, może ktoś szuka, bo tutaj widz ma taką ramę i chce za nią tylko 500. Widzisz, tu jakieś nawet numery są. I farba stara. Odnaleziona, Ktoś wyrzucił. wykopana. Ktoś wyrzucił na złom. A teraz najważniejsze, zobacz. Koszulka, powrót legendy, Sokół 1000. I będziemy takie sprzedawać, No. rozumiem. Będzie, a tam No. 100 sztuk, może 200. To będzie koszulka, cegiełka, pomoc w odbudowie Sokoła. I to narysował taki znany artysta, plastyk, wirtuos ołówka, Billy Kuhn. Billy Kuhn, on tam maluje takie Harley'e, jakieś różne rzeczy, różniste. No i zrobiłem, zobacz, banerek na zbiórkę krwi, motokropla. Bardzo ładny. Nie? Szukamy teraz partnerów, może ktoś by chciał zasponsorować dla krwiodawców, nie wiem, blaszki. 14. Ja na razie naklejki zamówiłem. A może coś jeszcze dodamy, jakieś smycze tego, łeby dodamy, nie? Krwiodawcom. No. Takie rzeczy. Tu jeszcze różne porobiłem, informacje i konkursy, widziałeś? Panie, no przecież ja tu wyglądam jak... Nie mów, że dopiero teraz to widzisz. Ja już to widziałem wcześniej, ale bez okularów. Teraz w okularach. Czekaj, a tu jest paczka, przyszła Ultrasonic Cleaner. A, właśnie, bo wczoraj Czekaj, wczoraj czy przedwczoraj? Firma Vevor napisała do mnie, czy nie chciałbym poczyścić części do starych motocykli i nie zrobić takiego filmiku z ich tą. To jest taka to wygląda jak frytkownica. Chyba 22 litry. Zobacz, i wsadzasz, tu można wsadzić cały silnik. Dobrze, ale na jakiej zasadzie? Znaczy to Sokoła z tym nie będę chyba czyścił, bo mi będzie szkoda. Ale może silnik od WL-ki już mi nie będzie tak bardzo szkoda. Patrz, widzisz frytkownica? Zobacz. Gdzieś? Frytkę wsadzasz? Faktycznie, ale... Tylko trzeba płyn do tego jakiś, do tych ultradźwiękowych. Zaraz tutaj widzowie pewnie ktoś już się zna i ktoś mi powie, co tu z tym zrobić. No to z Bemara widzę przerobione. No to jak Bemar wygląda, nie? No tak, no pokrywka To przez mówię jak Bemar. frytkownica, no. Pyk. I tutaj patrz, masz na fryturę. Na imprezy. Możemy frytki robić. Znalazł, nie? O, ja teraz jadę, to ja może frytki będę robił. No. Użyczysz mi? Ale powiem Ci nie, no to ja się cieszę. To jest kurczę taki plus dodatni do prowadzenia tego kanału, że dostaję jakieś gratisy. Także ślicznie dziękuję firmie Vevor. Zrobimy jakiś film, tylko teraz trzeba kupić jakiś płyn do tego. Ale jeszcze tamtą mamy myjkę też. No, nie? może Może w końcu... weźmiemy coś, nie? Może silnik do Sokoła byśmy zrobili. Jutro? Czy nie? Jutro się nie ma. Nie, Chwilę jesteś. Jutro przed Czekaj, 11 patrz. muszę Ultrasonic uciekać. Cleaner, 22 litry. Ty, no ale żeby to w 2 dni od razu wysyłają, musimy gdzieś magazyn w Polsce. Ja myślałem, że to gdzieś w Chinach jest ten Vevor. Dobra. I teraz patrzcie tutaj. Nie no. Mega. Wczoraj było tutaj, też Ciebie nie było, ale były zdjęcia z Jato. Jak? Ja byłem.
No ale już jak była sesja, poszedłeś, nie? Czy byłeś jeszcze na sesji? Nie chciałeś. A Adam mówi, że szuka modela. Żeby, wiesz, w stroju roboczym, rękawice To Maciek. i tam na przykład, Maciek wiesz, się prezentuje. kręcisz śrubę. Ja już O jestem- właśnie, to już Ja już jest jestem casting. starszy pan z Ale brzuszkiem. myślę, że są fanatycy też takich starszych panów. Nie no, proszę cię. Fanatycy. Już nie podjeżdżaj. Czekajcie, Opatrznie zaraz ktoś zrozumie. Czekaj, jest tutaj instrukcja, ale w obcych językach. No dobrze. Grzegorz, ty znasz po wszystkie chińsku. języki Po chińsku. świata. Ultrasonic frequency 40 kHz. Jest tutaj jakiś ten? Coś tutaj? Aha, czekaj, bo to jest chyba spust. A tutaj mamy... Tu ustawiamy temperaturę. On, off. Minuty, sekundy. Aha, czas. 600 W. I wkładamy z tych naszych fantów. Nie wiem, o. Zobaczymy takie coś. To wejdzie? Czy nie wejdzie? Ty, patrz. Prawie weszło. Ściskami się złapie tu. Czekaj, w tą stronę. Tu trzeba by wykręcić te szpilki. To można Ale zdemontować. ciekawe, czy to wtedy schodzi też farba z tego, czy nie? Czy jakieś na takich częściach, które to chyba lepiej tam tą myjką jato jeszcze będziemy sprawdzać. O co? Obadamy. Mamy tu dużo do czyszczenia różnych rzeczy. Będziemy Tu czyścić. trzeba przyczyścić, bo za dużo jest. Nie wolno tutaj. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie Tak? wolno. No. Są zakazy? To zakazy. A, właśnie. I takie większe flagi chyba na łebę też zrobię. Tylko nie wiem jeszcze, to musiałoby być chyba ten, pionowo. Pionowo. O matko, księgowa dzwoni, to już się boję. Dobra, robimy pauzę. Słuchajcie, patrzę tutaj na rodzaj mocowania flagi i tak się zastanawiam, który wybrać. Chyba tunel na drzewiec, nie? Tylko muszę znać teraz średnicę tego drzewca, zobaczyć jaki to miałem ostatnio, a może coś podoradzicie. Te osoby, które zakładają na motocykle flagi, to fajnie by było, żebym dostał info od Was, jak to będzie. No i dobra, bo tam... Co tam jeszcze? Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, bo kupiłem sobie fajne na te poker chipsy taką ramkę. Tutaj na razie włożyłem apaluzę, muszę wszystkie pozbierać te, gdzie tam ze świata gdzieś tam poznajdywałem, muszę powrzucać do tej ramki. Grześ już pojechał, ja sobie jeszcze tutaj chwilę siedzę, sprawdzam maile, różne jakieś rzeczy tam robię, muszę zaraz zobaczyć jeszcze tą... A właśnie, bo ja mam flagi gdzieś małe, idę zobaczyć jaki tam jest otwór w tamtych flagach. Dobra, już mam jak to wygląda, bo to jest coś takiego i tutaj jest dziurka na drzewie, ale to jest takie dosyć duże, to myślę, że musi być coś mniejszego. Coś mniejszego, dobra. Zaraz im tam odpiszę. Ja powoli, słuchajcie, kończę. Jeszcze mam tutaj jakieś różne rzeczy. Możliwe, że jakieś będą niespodzianki, bo mam tam informacji kilka, ale to powiem Wam dopiero, jak tu się jakby zrealizuje temat, więc wtedy nie będę tutaj, bo wiadomo, dużo ludzi tutaj ogląda też. Ja się dziwię, że część osób takich, nie wiem, nie ma swojego życia albo patrzy tylko co tam komuś dopiec, albo pokazać jaki to on ktoś jest mądry, jaką ma wiedzę, a wszyscy inni po prostu się nie znają i ten. No ale tacy się niestety, to już jest, myślę, że ta kwestia tego, że są duże zasięgi i już się trafiają różni ludzie. Ten kanał się powiększa. No dobrze, że właśnie ja mam jakąś taką odporność i wiem, znam swoją też wartość i nie słucham takich rzeczy, no ale często, gęsto tam no nie jest fajnie. Nie chcę też jakby, ja nie pozwalam też na to, żeby ktoś do mnie się jakoś odzywał w życiu realnym.
Więc tak samo jak coś tam, ktoś mi się nie podoba, to po prostu wywalam takie osoby z kanału, bo nie, tutaj nie jest po to, żebym ja się tam gdzieś tam użerał z kimś, czy coś robił, bo to nie jest po to, nie? Jak Ci się podoba, to oglądaj, jak Ci się nie podoba, to zmień kanał. Nie musisz tutaj jakby zaglądać do mnie, nie ma takiego obowiązku, no ale jak mi nabijasz statystyki, no to miło z drugiej strony. Dobra, kończę. Miłego czwartku życzę wszystkim. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na 2 scenach. Nocna parada motocykli, 2 dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!